zielony ład to zielony obłęd. Siedzę sobie na patio w hotelu we Wrocławiu. Jest koniec września, ciepło, jak w wakacje. I w tych pięknych okolicznościach muszę wam powiedzieć, że coraz bardziej doceniam globalne ocieplenie. Ekoterroryzm, drodzy Państwo, ekoterroryzm, który prowadzi do destabilizacji społecznej w Polsce. Polska wyprzedziła trochę w myśleniu pozostałych i byliśmy chyba najszybciej ostrzegającymi przed dramatycznymi skutkami przesady albo takiej zielonej ideologii. Podczas gdy politycy bagatelizują kryzys klimatyczny i ostrzegają przed kosztami transformacji, działacze młodego pokolenia wskazują na krytyczne zagrożenia i upływający czas na przeprowadzenie reform. W ostatnich latach rozgłos zyskał ruch klimatyczny, domagający się od państwa zdecydowanych działań. Jesteśmy ostatnim pokoleniem! W ostatnich tygodniach cała Polska z uwagą śledziła, jak tak zwani aktywiści z ugrupowania Ostatnie Pokolenie robili co w ich mocy, żeby zakłócić funkcjonowanie polskich miast, kosztem polskich kierowców nadać rozgłos swojej lewackiej, pseudoekologicznej agendzie. Protestujemy i sprzeciwiamy się stanowczo przeciwko terroryzowaniu warszawiaków, kierowców w Warszawie przez organizacje typu Ostatnie Pokolenie. Julia, wcześniej związana ze strajkiem klimatycznym, współtworzyła Ostatnie Pokolenie, jedną z najbardziej wyrazistych organizacji aktywistycznych w Polsce. Zorientowaliśmy się w 2021 roku, że młodzieżowy strajk klimatyczny już nie działa i tkwienie w nim po prostu nie ma już sensu. I wystąpiliśmy z niego i założyliśmy razem taką małą organizację czteroosobową. No nie wiem, odkąd strajki też przestały mieć sens przez pandemię i tak dalej, trochę nie wiadomo było, co z nim robić, a przez po prostu taką dynamikę wielkiej, trochę bezwładnej grupy, już nie dało się nas bardzo odnaleźć. Dlatego założyliśmy czteroosobową grupę przynajmniej, żeby móc dokładnie naradzać się na tym, w jaki sposób chcemy działać, ale też to był taki 2-letni inkubator, takiego dojrzewania do działania, w którym czytaliśmy, poznawaliśmy ludzi i zagubiliśmy się mocno w teorię stojącą za rozwijającym się wtedy siecią 22. Widzieliśmy akcje na boiskach piłki nożnej Just Stop Oil, słyszeliśmy o Lesty Generation, które śledziliśmy z dosyć dużym zaangażowaniem pierwsze akcje Lesty Generation. I właśnie z satysfakcją słyszeliśmy o sukcesach, które mieli. Wydawało nam się to nierealne, żeby to zrobić, bo też jak czytaliśmy o kryteriach założenia bliźniaczej organizacji do Just Stop Oil 40 Generation, to wymogi to było właśnie ciągła mobilizacja, dostęp, utrzymywanie się finansowe, zobowiązanie do obywatelskiego nieposłuszeństwa i regularne, masowe akcje. Myśleliśmy sobie, nigdy w życiu nie damy rady w 4 osoby. Natomiast 4 miesiące później organizowaliśmy swoje pierwsze akcje. Cześć, jestem Julia, mam 20 lat. Wracamy na ulicę, ponieważ władza oszukuje ludzi. Cześć, jestem Łukasz, pozdrawiam mojego synka. Mam na imię Łukasz, mam 29 lat. Mam 20 lat i dzisiaj po raz trzeci blokuję Wisłostradę. Mam na imię Martyna, mam 23 lata. Jest mi wstyd za moje pokolenie. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może powstrzymać katastrofę. Ja uważam, że sformułowanie kryzys klimatyczny jest wymysłem lewicy. Ja nie wiem, na ile w rzeczywistości człowiek przyczynia się do zmian klimatycznych. Według Centrum Badania Opinii Społecznej tylko 3% Polaków zaprzecza istnieniu zmian klimatu. Mimo tego w ostatnich latach w wyniku publicznej dezinformacji odsetek osób, które uważają, że globalne ocieplenie nie jest wywołane przez człowieka, wzrósł do niemal 30%. Mamy takie zmiany w układzie opadów, czy w rytmie opadów sezonowym, że część regionów się wyludnia, bo nie można utrzymać
jakby gospodarki, która dawała sens mieszkaniu w tym miejscu. Tak? To są szczególnie centralna Hiszpania jest takim miejscem. No i to są rzeczy spoza Polski, ale w Polsce też już to widzimy. W Polsce susza jest postępującym procesem, który pogłębia problemy rolnicze i to jest coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe w Polsce. Tak? No to jest największa katastrofa, największe zagrożenie w historii ludzkości. Kryzys klimatyczny to nie jest tylko jakieś drzewa, jakaś atmosfera, jakiś dwutlenek węgla. To jest to, co definiuje, że życie na Ziemi jest możliwe. Jeszcze w 2021 roku niemal 50% Polaków było zgodnych, że musimy dążyć do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. W ciągu 3 lat liczba zwolenników transformacji spadła prawie o połowę. Są wśród nas głosy, którym po prostu zależy na polaryzacji i badania jasno pokazują, że tak naprawdę na przestrzeni lat Polacy popierają politykę klimatyczną, mimo tego, co słyszymy w mediach. 51% Polaków uważa, że zagrożenia klimatyczne należą do największych i tak naprawdę najpilniejszych wyzwań współczesnego świata. Głównym narzędziem europejskiej polityki klimatycznej jest system handlu emisjami. W jego ramach państwa otrzymują od Komisji Europejskiej uprawnienia do emisji określonej ilości gazów cieplarnianych zgodnie z wyznaczonym na dany rok limitem. Następnie sprzedają te uprawnienia przedsiębiorstwom. Celem ETS jest skłonienie firm do modernizacji technicznej. Szczególnie narażone na skutki polityki klimatycznej są branże energochłonne, takie jak hutnictwo, przemysł chemiczny i produkcja cementu. W Polsce pracuje w nich w sumie prawie 100 000 osób. Produkcja w zakładzie wytwarzającym sodę kalcynowaną w Janikowie została wstrzymana w 2025 roku. Związkowcy z Federacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego twierdzą, że zakład nie był w stanie konkurować z towarami spoza Unii Europejskiej. Ich zdaniem system CBAM, czyli tak zwane cło węglowe, które ma ograniczać konkurencję z krajów nieobjętych systemem ETS, zostało wprowadzone zbyt późno. Wiele wymaga się od spółek z sektora chemicznego, wiele obostrzeń się na nie nakłada, nie dając im nic w zamian, nie dając im jakiejkolwiek alternatywy. Jeżeli mówimy tutaj o kosztach samej produkcji, nałożeniu ETS-ów na tą produkcję, na emisję dwutlenku węgla, z drugiej strony nie daje się zabezpieczenia dla naszego rynku, czyli o cłach, których mówi się od niedawna, o cłach CBAM, które powinny być wprowadzone przed mechanizmem ETS, żeby zabezpieczyć nasz rynek, a nie dopiero lata po tym wszystkim, co już zaszło, ile spółek w całej Europie, bo to nie dotyczy tylko Polski. W całej Europie przemysł się zwija. To są reporterzy na żywo w czwartek. Agnieszka Górniakowska. Zapraszam. Lada chwila mieszkańcy Janikowa koło Inowrocławia mogą zostać bez ogrzewania miejskiego i kanalizacji, a wszystko dlatego, że potentat chemiczny zamyka zakład. Godna praca i godna płaca. W obronie tego postulatu wyszli na ulicę i zaprotestowali. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Chemetica Soda Polska przystąpiła do procedury zwolnień grupowych. Główny Urząd Statystyczny pochylił się nad tematem bezrobocia w naszym regionie i w powiecie inowrocławskim w styczniu było 11,2%. Po zahibernowaniu zakładu było 11,8%. Ktoś by powiedział, że to nie jest dużo, jak na takie miasteczko, ale zrobił drugie badanie. Uważam, że gorsze dla nas. Chodzi o wyludnienia miejsc w Polsce i niestety powiat inowrocławski zajął niechlubne pierwsze miejsce, gdzie nastąpiło wyludnienie, bo pracownicy, którzy zostali zwolnieni, no to się liczyli z tym, że tu pracy już nie będzie, no i się spakowali i wyjechali. Miejsca pracy w przemyśle chemicznym możemy uchronić przed kosztami polityki klimatycznej. Niestety w branży wydobywczej nie mamy takiej możliwości. Obecnie w polskim górnictwie pracuje około 70 000 osób.
Część z nich będzie musiała odejść ze swoich miejsc pracy przed emeryturą. W top 10 najbogatszych gmin obecnie w Polsce oczywiście odbywa się przemysł górniczy i energetyczny. Te gminy w ciągu najbliższych 10 lat nie będą nawet wśród top 50 najbogatszych gmin, mogą pojawić się nawet w top 10 najbiedniejszych gmin. Badacze szacują, że w Polsce znajduje się 68 000 miejsc pracy powiązanych z górnictwem. Ci pracownicy są narażeni na pośrednie skutki wygaszania kopalń. Jednym z takich zakładów jest Huta Łabędy w Gliwicach, produkująca między innymi elementy konstrukcyjne do tuneli kopalnianych. Huta Łabędy S.A. jest to firma, która zatrudnia w całej grupie kapitałowej około 800 pracowników i pójdziemy również do elektrostalowni nowoczesnej, która zatrudnia w Łabędach około 250 pracowników. Dzień dobry. Marek Kowal, witam. Cześć. Artur Wilkoń jest przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Huty Łabędy. Pełni funkcję wiceszefa Federacji Związków Zawodowych Metalowców Hutników w Polsce zrzeszonej w OPZZ. Praca hutnika to jest bardzo wymagająca i ciężka praca. Wielokrotnie się zdarza tak, że na Wydziale Produkcji Górniczej pracownik musi 100 ton stali ręcznie przekantować na zmianę, więc to jest taka niebotyczna ilość. Sama huta, no to jak komuś się wydaje, że w hucie jest gorąco, to jest w dużym błędzie, bo w hucie zazwyczaj zimą jest zimno, a latem gorąco. Tak to działa. Jak słyszycie Państwo te odgłosy z hali, które lecą, no to jeszcze do tego jest wysoki hałas, zapylenie, no ale tak to wygląda praca w przemyśle ciężkim. Związkowcy obawiają się utraty godnych warunków pracy. Ekipy rządzące do czego doprowadzają? Że musimy przechodniom upominać się o piękna pracy. Spójrzcie Państwo na Rudę Śląską. Jeżeli tam by była Huta Pokój zamknięta, no to jest po temacie, a my nie chcemy miejsc pracy takich, jakie są w strefach ekonomicznych. Myśmy walczyli o dobrej jakości miejsca pracy. Dobra jakość to jest opieka socjalna, to jest godziwe wynagrodzenie i praca 8 godzin. Życie nie polega na tym, żebym ja chodził non-stop do pracy, a poza tym myśmy przez 30 lat tej transformacji wywalczyli sobie pewien status i dzisiaj tego statusu nie oddamy. Musi być ten zwrot socjalny. Jeżeli polityka ma być dalej ambitna, to musi być zwrot socjalny i to musi być polityka społeczno-klimatyczna. Koniec z edukacją i z takim paternalizmem i myśleniem, ludzie muszą zrozumieć. Nie, to nie jest prawda. Ludzie rozumieją wszystkie badania. My zresztą też takie prowadziliśmy. To jest jakiś margines ludzi, którzy po prostu mówią, że klimat się nie zmienia. Oni są na marginesie, są niestety najgłośniejsi. Skupmy się na tym, co jest ważne. Ważne jest to, żeby ta polityka właśnie była społeczna i miała też ambicje społeczne, tak? Żeby przestała obciążać kosztami tylko tą właśnie klasę średnią i osoby z niskimi dochodami. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy oszczędzali energię, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dużo zaoszczędzić. Gdybyśmy sobie odmawiali wielu rzeczy, byśmy w stanie zaoszczędzić może 10-20% obecnego zużycia energii, ale trudno jest nam zrezygnować z takich podstawowych rzeczy, które potrzebujemy. Natomiast gdy zmieniamy technologię wytwarzania energii, to możemy zmniejszyć emisyjność każdej jednostki energii 10-krotnie, 20-krotnie nawet, w zależności od tego, jak to jest produkowane. Według prawicy Europa niepotrzebnie obciąża się kosztami polityki klimatycznej, ponieważ odpowiada tylko za kilka procent światowych emisji. Z tą argumentacją nie zgadzają się klimatolodzy, wskazując, że Unia Europejska jest prekursorką zmian na całym świecie. No więc jeśli Europa podejmuje te kroki, to ma znaczenie oczywiście nie tylko dla tych około 10% emisji globalnych, które my tutaj zmniejszamy, ale też wypracowujemy pewne rozwiązania, które później na świecie są przykładem, modelem, który można wdrażać dalej. Głównym rynkiem handlu emisjami obecnie są Chiny, a nie Unia Europejska, bo właśnie na podstawie trochę tego modelu, który dobrze działa w Unii Europejskiej, to zostało to wprowadzone w Chinach i obecnie to jest największy rynek, gdzie się ogranicza w ten sposób emisję. Zrobiliśmy takie badanie, co przekonuje jaką grupę w Polsce. Osoby lewicowe chcą bardziej walki ze zmianami klimatu niż osoby na prawicy. No to jest, myślę, jasne.
ale mamy ten argument bezpieczeństwa energetycznego, w których jeżeli spojrzymy na preferencje wobec polityki klimatycznej, wtedy one się zrównują. Nie ma różnicy pomiędzy lewicą i prawicą. To jest taki argument, który po prostu, kiedy my mówimy, słuchajcie, nie chcemy finansować krajów, które, pomijam już Rosję, ale innych krajów, które po prostu będą nam sprzedawać paliwa kopalne, nagle te różnice się zacierają. Chiny zaczęły produkować tanią energię odnawialną, którą my kupujemy. Chiny zaczęły produkować tanie samochody elektryczne, które my kupujemy, które są dużo wydajniejsze energetycznie na przejechany kilometr. Czyli no, to nie jest tak, że to nie działa, tylko my trochę trwaliśmy uparcie przy swoim, nie robiliśmy tych zmian, no i ktoś inny to zrobił szybciej. Mimo dysponowania znacznymi środkami na prowadzenie polityki klimatycznej, Polska zaniedbywała dotąd wyzwania związane z transformacją energetyczną. Więc my mieliśmy ogromne nadwyżki przez lata pozwoleń do handlu emisjami i my je sprzedawaliśmy na rynku, mając ogromne wpływy budżetowe. I te wpływy budżetowe łatały dziury budżetowe, łatały różne potrzeby, które kolejne rządy miały, natomiast nie były przeznaczane na transformację energetyczną. Badania pokazują, że konsumpcja najbogatszych 10% osób odpowiada za 28% emisji gazów cieplarnianych wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej. Jeden bogaty Europejczyk emituje tyle, co 5 osób należących do biedniejszej połowy. Dajmy ludziom ten komfort. Dajmy ludziom ten komfort, żeby oni sobie myśleli, słuchajcie, nie musicie zaciskać pasa, nie musicie ograniczać wszystkiego, bo klimat. I zacznijmy rozmawiać, podejmijmy pierwszy racjonalny wybór i zakażmy lotów prywatnych nad Europą. Pokażmy ludziom, że jest polityka klimatyczna, która po prostu ma uderzyć w konkretną grupę ludzi i nadajmy temu, niech wszyscy o tym mówią. Nie ma latania dla najbogatszych, a nie słuchaj, jesteś z klasy średniej i zastanów się, czy możesz pojechać na te wakacje, bo jednak klimat i coś tam. Jakby naprawdę zostawmy ludzi trochę w spokoju. Polityka klimatyczna Unii i Polski powinna być znów w ten sposób przebudowana, aby po prostu po tej transformacji klimatycznej społeczeństwo było bardziej sprawiedliwe, było mniej nierówności społecznych niż wcześniej. I wtedy też ta krytyka, która jest jakby uzasadniona, tak, że są sektory, gdzie są na przykład zwolnienia, tak, że muszą się pracownicy przekwalifikować, a jednocześnie nie ma dla nich odpowiednich warunków, tak, nie ma po prostu dla nich, czy w ogóle nie ma bezpiecznych warunków jakby na przyszłość, to jakby absolutnie taka krytyka jest uzasadniona, i my się temu sprzeciwiamy. Dlatego też ostatnie pokolenie coraz mocniej stara się wychodzić do związków zawodowych i tak dalej i pokazywać, że inna polityka klimatyczna po prostu jest możliwa, można to połączyć po prostu ze sprawiedliwością społeczną i tak naprawdę nie ma tutaj żadnego konfliktu, jeżeli te główne koszty będą ponosić najbogatsi. Przyszłam tutaj zaprotestować przeciwko koncertowi Taylor Swift i przeciwko bogaczom, którzy niszczą naszą planetę. Za transformację energetyczną płacą przede wszystkim dzisiaj najbiedniejsi i wszyscy zwrócamy się na to, żeby bogaci mogli żyć swoim luksusowym życiem. Działacze ostatniego pokolenia podkreślają, że ich postulaty mają chronić zwykłych ludzi i przenieść ciężar transformacji na najbogatszych. Mimo tego ich protesty stały się źródłem silnych napięć. Jeżeli ktoś ma jakieś emocje w związku właśnie z akcją, z protestem, to dobrze. Jeśli ma dobre, super. Jeśli ma złe, można z tym pracować, dlatego że jeśli kogoś nawet oburza jakaś akcja, którą widzi, w której stanął w korku, o której czyta w internecie, to jest taki wstęp do rozmowy. Rozmawia o tym z innymi ludźmi, przeżywa to, zastanawia się nad tym, a może właśnie się zastanawia, tylko tego łatwo nienawidzi, ale po prostu te protesty wchodziły ludziom do domów, towarzyszyły im przy stołach, na wigiliach, na spotkaniach rodzinnych, w kłótniach i to po prostu, plus jakąś częścią siatki skojarzeń wokół ostatniego pokolenia jest po prostu kryzys klimatyczny, jest transport publiczny, o który walczyliśmy i
no to jest takie zaczepienie do rozmowy, do tego, żeby w ludziach też pracował ten temat. I to no metoda, na której my się opieraliśmy, jest taka, że mamy tak ważną informację do przekazania, tak ważną rzecz, o którą walczymy, że zakłócanie społeczeństwa jest po prostu konieczne i że złość ludzi wobec tego jest też jakimś kosztem, który musimy ponieść, bo to jest bardzo ciężko wyrwać się z takiej codzienności, zwłaszcza, że większość ludzi walczy, żeby wiązać koniec z końcem, to jest kompletnie zrozumiałe. Z czasem protest stał się sprawdzianem dla państwa. W jaki sposób reaguje ono na obywatelski sprzeciw? Bardzo ważna strategia, na którą gramy, jest, po polsku to się chyba nazywa paradoks represji, backfiring effect, czyli że im bardziej państwo też próbuje skruszać mimo wszystko pokojowe protesty normalnych ludzi, z którymi da się utożsamić, które ostatecznie służą naszemu większemu dobru, tym bardziej to będzie powodować oburzenie. Natomiast w Polsce bardzo, przez całe te 2 lata działania prawo było takie, jakie było i było stosunkowo wymagane były niskie kary za te działania. Natomiast jakiś taki moment paradoksu represji, jakiego doświadczyliśmy, na pewno był w grudniu 1924 roku, kiedy Donald Tusk zagroził, że wyśle na nas więcej policji w trakcie akcji na Wisłostradzie. Zagroził, że zmobilizuje służby po prostu do walki, żeby zwalczać te protesty. Panie premierze, tu ostatnie pokolenie. Zapowiedział Pan stosowanie represji i powiedział Pan, że my jako obywatele nie mamy prawa wychodzić na ulicę. Przyszedłem na wiec Tuska z banerem ostatniego pokolenia, bo premier i rząd zdradzają Polaków, odrzucają podstawowe postulaty o transporcie i napędzają kryzys klimatyczny. A teraz zatrzymują nas za przyjście na publiczny wiec z banerem. Tusk ucisza obywateli w polskie święto demokracji. Natomiast nasze elitne państwo, które po prostu udaje, że nic się nie dzieje i leci w kółki z ludźmi, również dokładając się do pogorszenia tej sytuacji. Zwłaszcza jak zaczynaliśmy, mieliśmy ułudę liberalnego rządu, że teraz wszystko się zmieni, będzie lepiej. Więc też my byliśmy taką pierwszą głośną grupą, wydaje mi się, po zmianie władzy, która właśnie mówiła nieprawda i trzeba się przeciwstawiać im tak samo. Ostatnie pokolenie nawiązało współpracę ze Związkiem Maszynistów Kolejowych oraz partią Nowa Lewica. Nie ma zgody naszej, jako ostatniego pokolenia, na transformację ekologiczną, która nie jest solidarnościowa i nie jest sprawiedliwa. Jej skutkiem jest projekt ustawy, który przewiduje rozwój polskiej kolei oraz wprowadzenie taniego biletu na transport zbiorowy w całym kraju. Ta ustawa wprost walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, oferując pewne rozwiązania dzisiejszym obywatelom. W ujęciu kolejowym jest ona na tyle ważna, ze względu na to, że kolej będzie beneficjentem walki z wykluczeniem komunikacyjnym. Zależy nam, aby kolej dojeżdżała do dużych, małych, średnich miejscowości, tak aby każdy obywatel mógł korzystać z kolei, która jest dzisiaj najszybszą i najbardziej dogodną i zieloną formą transportu pasażerskiego. Drugi ważny aspekt to aspekt przewozu towarów, patrząc w ujęciu na cały rynek przewozu towarów. Dzisiaj towary jeżdżą samochodami, jeżdżą ciężkimi ciężarówkami. Rzut statystyczny wygląda w ten sposób, że pociągami jeździ około 200 milionów ton towarów, samochodami, czyli ciężarówkami 2 miliardy ton towarów. Postulaty przeniesienia finansowania z autostrad na kolej i autobusy i bilet za 50 zł na transport regionalny są w Sejmie. Rząd kopiuje te pomysły, trwają prace nad właśnie zintegrowanym biletem na transport publiczny. Naukowcy są zgodni, że zmiany klimatu będą miały katastrofalne skutki dla naszej cywilizacji. Jednocześnie reformy napotykają na coraz większy opór. Nadzieja na przełom tkwi w zjednoczeniu ruchu klimatycznego z innymi postępowymi ruchami społecznymi. Takie myślenie, że świat będzie taki, jak jest dzisiaj, po prostu nie zawracajmy sobie głowy, jest myśleniem życzeniowym, jest iluzją, którą chcą nam sprzedać ci, którzy chcą, żeby mogli dalej korzystać z tego modelu świata, który jest obecnie, czyli sprzedawać paliwa kopalne, nie spisywać na straty zasobów, które są odkryte, ale jeszcze nie wyeksploatowane. I mieć możliwość działania w taki sposób, gdzie
uspołeczniamy koszty, a prywatyzujemy zyski, czyli gdzie wiele kosztów, które faktycznie wszyscy ponosimy, ludzie, którzy prowadzą biznes, za to nie płacą. Jeśli zignorujemy zmiany na świecie i to, co się dzieje, będziemy udawać, że wszyscy naukowcy nie mają racji, że to, co obserwujemy za oknem, się nie dzieje i że będziemy żyć tak, jak żyli nasi dziadkowie czy przeddziadkowie i będziemy starali się przywrócić XX, a nawet XIX wiek, no to zniszczymy ten świat dużo szybciej i obudzimy się w świecie, w którym już nasze możliwości są kompletnie ograniczone, bo będzie kłopot z dostępnością taniego jedzenia, z dostępnością taniej energii, bo będziemy żyć w świecie, który jest tak zdestabilizowany, że będzie bardzo kruche to nasze funkcjonowanie. Na pewno kolejnym krokiem jest pojechać w Polsce i stworzyć ruch, który będzie stworzony naprawdę przez społeczeństwo polskie, przez masy i to może wymagać miesiące, lata rozmów, siedzenia przy stole, dużo większego przekonywania tych ludzi, którzy po prostu nie są w najbardziej bezpośredniej bańce, tych, którzy mogą chcieć się włączyć. Natomiast uważam, że ostatnie pokolenie w jakiś znaczny sposób przybliżyło nas do niego i pokazało, że mała grupa ludzi, zaczęliśmy od 4 osób, mała grupa ludzi bez pieniędzy, bez żadnego wpływu, bez kontaktów, może stać się najgłośniejszym tematem w Polsce, o którym mówi sam premier, o którym mówią główne media, politycy, zwykli ludzie, wiecie, powstają odcinki na Sygnale, jakichś chirurgów. U Remigiusza Mroza teraz pojawia się akcja ostatniego pokolenia w książce. To jest po prostu istotna część kultury i skojarzeń Polaków i zawsze taka pozostanie.